Witajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie, jak sobie tutaj spojrzycie, tym razem ogry. Kolejne zapowiedzi jeśli chodzi o ogry, a szczerze powiedziawszy wygląda to znakomicie. Osobiście jestem pod dużym wrażeniem i opowiemy sobie o wszystkich tak naprawdę nowych jednostkach, o mechanice ogrów, która wygląda naprawdę obiecująco. Co wcześniej nagrałem o ograch, troszkę mi teraz tak w niesmak, bo myślałem, że te ogry będą tak zrzucone na bok, a nawet ogry zapowiadają się bardzo dobrze i jeśli jeszcze orkowie będą się zapowiadali znakomicie, no to te DLC może pobić te wcześniejsze, co poprzeczka jest jednak tutaj wysoka. Pierwszy tutaj oczywiście legendarny lord, Golgak Manater, nie wiem czy dobrze wymawiam czy nie, ale tutaj bardzo ciekawa opcja jeśli chodzi o armię. Armia jest dosyć mocna. Już mamy nawet ołowym tarczę, mamy jakby nie patrzeć armatę. Mamy tutaj naprawdę dosyć grubo. Z takich ciekawych efektów frakcji na pewno jest to, że nie mamy możliwości zawierania sojuszy z innymi frakcjami. To jest tego niestety wynikiem, że Golfak jest jakby nie patrzeć takim utytułowanym najemnikiem i on po prostu z tego żyje, więc najemnicy jako tako sojuszów nie zawierają, więc tutaj jest bardzo ładnie ułożone względem jego historii. O jego historii też troszkę opowiem, tak powiedzmy po skrócie. I przejdźmy w takim razie do lokalizacji. Jeśli chodzi o armię, ma naprawdę dobrą. Efekty gdzieś tam Lorda wyglądają dosyć dobrze. No zobaczymy jak to będzie w praktyce, ale sama mechanika jest dosyć ciekawie zmieniona. Więc przejdźmy w takim razie do kolejnego zdjęcia i kolejne zdjęcie to mamy lokalizację. Zaczyna on oczywiście blisko Imperium, więc Imperium będą ładne pieniążki leciały, Kislev, blisko też Norskiej, Chaosu. No moim zdaniem lokalizacja bardzo fajna. Tutaj na dole mamy Skraga, tutaj mamy gdzieś Tuściocha. No, z Skragiem i będzie tutaj miał bardzo blisko, żeby się połączyć. Zobaczymy też, jak będzie z opcją Konfederacji. Gdyby tak nie patrzeć, no to Skrag zawsze gdzieś tam leci mocno przez Imperium, przez ten przesmyk. Więc będzie możliwość może skonfederowania, nim Skrag gdzieś tam zginie. Ale też Imperium będzie bardzo osłabione. To też zależy, jak komputer będzie grał tymi ogrami i na kogo będzie się tam w miarę rzucał, bo to też jest ważne. Przejdźmy w takim razie tutaj może do omówienia troszkę tych rzeczy, bo jak sobie zobaczycie, jest tego naprawdę sporo jednostek, jest dużo ciekawych. Ale pierwsze, co tutaj może omówimy, no to omówimy samego tutaj legendarnego Lorda. Jeśli chodzi o jego gdzieś tam historię, to tak jak mówiłem, jest to utytułowany najemnik ogrów wszechczasów i jest on po prostu mega, no w sumie bogaty, bo przyjmuje dużo tych robót, niszczy każdego. Będzie też właśnie mechanika odnośnie tych kontraktów, więc możliwe, że będzie miał jeszcze dodatkowe bonusy za te kontrakty, ale to zobaczymy już tak w finalnej wersji. Na razie nie ma co gdybać. Przyjmie każdą pracę, zabije każdego i kradnie wszystko, o ile cena będzie odpowiednia. To jest taki trochę jego motto, taki skrót, a jego lojalność jest ściśle związana z wynajęciem, trwającym tylko tak długo, jak długo trwa umowa. No, czyli jak kończy się umowa, no to wiadomo, że mamy łomot. Hałaśliwy i większy niż życie, Golfgak jest również najlepszym pijakiem piwa Bugmana. No cóż, no Bebzol sam nie urośnie, no nie oszukujmy się, nawet tutaj mamy właśnie przypisanie odnośnie tego piwa. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o tutaj jego strategię, gdzieś tam styl grania, no to też mamy troszkę tutaj opowiedziane. No straszna reputacja jego nie powstaje poprzez okazywanie litości, a na polu bitwy zapewnia, że każdy głupiec, który stanie mu na drodze, pożałuje tego i to bardzo szybko. To jest fajne omówienie. Jako sprawny zabójca piechoty, czyli już wiemy, że będzie miał bonus do piechoty, przecina wrogów jak ostry nóż przez stare masło ze Starego Świata. Ale może też wezwać kilka śmiercionośnych umiejętności. No i teraz mamy tutaj umiejętności. Pierwsza umiejętność to oczywiście martwe oko, aktywna zdolność, czyli Golgak wyciąga swój zaufany pistolet, pozwalając mu wystrzelić potężny pojedynczy strzał. No to jest ogólnie umiejętność, gdzie już chyba nawet troszkę było o tym mówione, więc jakby nie patrzeć, ja tak do tych pistoletów nie jestem przekonany, do tych strzałów. Ciężko zawsze z tą celnością i naprawdę musimy mieć dobrą lokalizację, żeby to dobrze nam wychodziło.
Kolejna tutaj umiejętność to już jest akurat pasywna i jest ona obszarowa. Jest to oczywiście klątwa. Golfak ma tak złowrogą reputację, że osłabia wrogie jednostki w swoim pobliżu, które powodują terror i zmniejszając ich obronę w walce wręcz, atak z wręcz, podstawowe obrażenia broni i przebijające jeszcze obrażenia. No, jest to naprawdę gruba opcja. Zobaczymy, jakie wartości będą tutaj określone. Ale jak sobie zauważycie teraz te nowe umiejętności, które gdzieś tam się pojawiają, czy to dla bohaterów, czy tam dla legendarnych lordów, no są naprawdę bardzo mocne te umiejki. Z jednej strony spoko, ale te z drugiej strony te niektóre frakcje wyglądają wtedy strasznie łyso. No ale cóż, tak niestety jest. Kolejne to mamy oczywiście Bugman XXXXXX, czyli aktywna regeneracja. No jak tyle pije piwa od krasnoludów, no to nie oszukujmy się. No mamy tutaj niezły apetyt na piwko. Robi sobie też przerwy właśnie na polu bitwy, jeśli chodzi o to, i delektuje się mocnym trunkiem, który pozwala mu naładować punkty zdrowia, gdy nie bierze udziału w walce i zyskać dodatkową siłę. No, zobaczymy jak duże będzie to leczenie, no ale siłę to na pewno będzie z 50 do 80% maksymalnie podbijać. No i zobaczymy też na jak długo będziemy to mieli. Tutaj też mamy pokazaną mechanikę, jak sobie tutaj zauważycie, kontraktów. Chwilowo niby to jest testowy wygląd, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. Plus jest taki, że mamy tutaj pokazane plus na mięso. To jest moim zdaniem bardzo fajna opcja. Tym bardziej, że będzie mechanika, już delikatnie wam zdradzę, że będziemy mogli przerzucać troszkę te mięso między obozami, między bohaterami i zobaczymy jak to będzie naprawdę wyglądać. Ale to powiem wam mnie zaskoczyło osobiście i tak pozytywnie. Tutaj również mamy ikonę, jeśli się tam oczywiście kontrakt nie uda. Zobaczymy też, jakie będą wartości na minusie, jeśli się na przykład nie udaje to. No ale wydaje mi się, że z tym mięsem będzie teraz bardzo łatwo. Jako tako w starej mechanice ogrów było to no troszkę uciążliwe, bo jak nie zapanowaliśmy w dobrym miejscu na obozach, wydawaliśmy bardzo szybko te mięso, rekrutowaliśmy te jednostki, które tego mięsa jednak bardzo dużo zjadają, no to był trochę problem, bo parę tur żeśmy tam chodzili, plądrowali i nie zabierali na przykład za te walki tego mięsa, no to mieliśmy duży problem z tym mięsem. Jeszcze teraz takich jeszcze ważnych rzeczy, które tutaj mamy odnośnie właśnie mechaniki kontraktów, no bo też jakby nie patrzeć jest tutaj delikatnie powiedziane, jako znany na całym właśnie świecie najemnik pomaga innym frakcjom, no w całym świecie Warhammera rozstrzygać ich konflikty. No i dlatego, tak jak mówię, że on jest takim 100% najemnikiem, dlatego nie będzie miał możliwości zawierania sojuszy. Każdy kontrakt będzie się różnić pod względem nagród w zależności od poziomu trudności, który jest określany przez liczbę wrogów klienta i ich łączną siłę. To jest fajne, bo będziemy mieć na przykład bardzo potężnego wroga, więc będziemy mieć naprawdę reward godny tego. Zobaczymy też, jak będą te przeliczniki wyglądały, jak będzie mnożona na przykład siła, a jak będzie mnożona, nie wiem, jakieś typu frakcja czy coś, no zobaczymy, jak to będzie naprawdę wyglądać. Golf Kaga będzie bardziej polegał na plądrowaniu, burzeniu osad w celu zbierania mięsa, które będzie niezbędne do utrzymania obozów ogrów. Jako tako, w takim razie będzie teraz mechanika, tak sądzę, z tego co czytam, że będziemy mieć opcję, że te obozy będą wymagały mięsa. Dlatego też w kontraktach mamy dodatkowe mięso i nie będziemy za specjalnie zajmować tych miast. Skupimy się bardziej na rozbudowie jednak tych obozów, czyli podsumowując, nie widzę albo nie zauważyłem jakby żadnych zmian względem tego, czy obozy będą ruchome. To jest pierwsza rzecz, co mnie trochę martwi, a drugą rzeczą jest to, że nie zauważyłem większych zmian w budynkach. No zobaczymy, ogólnie 5 ma się grudnia pokazać o 16 filmik odnośnie takiego właśnie gameplaya z ogrów, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać i też omówienia takiego delikatnego jednostek. Oczywiście film się pojawi jak wrócę po pracy. Przejdźmy w takim razie dalej. W prawdziwym stylu najemnika ta mechanika oznacza, że styl gry Golf Gaga będzie bardziej polegał właśnie na tym pądlowaniu i burzeniu.
Nie jest to na tej zasadzie, tak jak mamy na przykład na Skragu czy Grezeusie, że mamy bardziej taki, możemy sobie gdzieś tam rozbudować i gdzieś się tam trzymać. No tutaj będziemy mieć dosyć dużą brutalność gry, będziemy po prostu niszczyli wszystkich. Plus jest taki, że tak jak mówiłem, początkowa jego armia jest bardzo mocna, więc to jest na pewno ogromna zaleta. Jeśli chodzi o pierwszego tutaj legendarnego Lorda Braga de Guzmana, Brag jest znanym samotnikiem, którego boją się i unikają nawet jego pobratyńcy. Jego makabryczny właśnie styl zabijania, szczególnie brutalne używanie ostrego haka. No jakby nie patrzeć, ma tutaj hak, głowy tutaj wiszą, więc faktycznie jest makabrycznie. Przeraża nawet najwytwarszych ogrów, co prowadzi do jego wygnania. No czyli tutaj też będzie duża pewnie opcja, że będzie miał klątwę. Z takich ważnych rzeczy mamy tutaj właśnie styl gry. Egzekutor, reputacja Braga jest jako cudownego zabójcy, zyskała mu przydomek kata, gdy jego zdolność przeczuwającego kata jest aktywna, dając mu możliwość natychmiastowego zabijania wrogów. No, powiem, brzmi to dobrze. Zabójca dużych bytów, czyli jego biegłość w zabijanie ogrów daje tej jednostce premię przeciwko dużym jednostkom. Super, przyda się na pewno. Bo jakby nie patrzeć, ogry nie mają problemu z piechotą. Prędzej może z jakimiś dużymi jednostkami mamy większe problemy. Tym bardziej, że mamy mocne jednostki u ogrów, a jeśli chodzi o na przykład duże jednostki, no to w większości tam pamiętam, że zawsze kawaleria fajnie wychodziła i strzelcy. Ale mimo wszystko strzelcy, akurat ołowianotacze, nawet bardzo dobrze się sprawdzają na piechotę. Tym bardziej, że jednak ten strzał jest troszkę inny. Idźmy w takim razie dalej. Mamy też jeszcze możliwość właśnie, że budzi strach. Potwór nawet wśród najbardziej sadystycznych właśnie swoich pobratyńców wzbudza strach u wrogów. No ale zobaczymy jak to będzie no zobaczymy po prostu jak będzie na grze. Kolejny tutaj lord, tylko tutaj mamy zwykłego lorda. To jest Ogr Pie Master. No to jest to, co było omówione, że będziemy mieli takiego bardziej wspierającego lorda. Myślałem, że będzie ogólnie też taki bohater, ale może gdzieś tam źle coś przetłumaczyłem, gdzieś źle usłyszałem. Więc będziemy mieli pewnie bonusy, jeśli chodzi o tutaj kasę. Czyli gdzie są właśnie skarby i nagrody są wysoko cenione, rola jego jest kluczowa dla ich społeczeństwa, dołączając do swoich towarzyszy w bitwie. Pie Master popycha ich naprzód obietnicą wielkich bogactw. No, brzmi ciekawie. Znany ze chciwości i skąpstwa, jest prawdziwym skąpcem. Jego instynkt przetrwania jest ostry, upewnia się, że tylko ci, którzy przetrwają do końca bitwy, otrzymają zapłatę. No w sumie tak, no martwym się przecież nie płaci, no to jest normalne. Motywowany osobistymi korzyściami, no jakby to w sumie normalne. Cieszy się widząc jak inni padają, ponieważ oznacza to większy udział dla niego w nagrody. No nie oszukujmy się, tak pewnie każdy prawie by postąpił. Pod względem rozgrywki ta postać wsparcia wzmacnia pobliskich sojuszników za pomocą wzmocnień. Nie są tak silni w walce wręcz jak inne ogry, nadal mogą zadawać znaczne obrażenia. No wiadomo, tak jak to jest jednak on będzie dla kasy, on będzie miał jakieś tam pewnie pasywki, no to będzie gdzieś tam bardziej pod kasę, a jednak do walki to już trzeba użyć normalnych. Tutaj mamy normalnego bohatera, którego dostajemy. Jak widzicie, ma dosyć takie ciekawe szpony w jednej ręce. I jeśli chodzi akurat o tego bohatera, to tutaj właśnie często służy jako egzekutor lub zastępca dowódcy. Ja nie wiem, co jest z tymi egzekutorami, wszędzie są jacyś egzekutorzy. W zamian za swoje umiejętności bojowe i brutalną siłę cieszy się licznymi przywilejami w plemieniu. Najważniejszym z nich jest swoboda bicia każdego ogra, który wykracza poza linię. Nie jest wystarczająco niechlujnie lub spędza zbyt dużo czasu ze swoimi gnoblarsami. No, przyjaciel gnoblarsów. No dobra. Brusier utrzymuje porządek i dyscyplinę, czyli jest szansa, że będzie gdzieś tam wspierał nasze jednostki oczywiście tym. Gdy tyran jest rozproszony, zapewniając wzmocnienia przywództwa, jego ogromne rozmiary zapewniają mu wzmocnienia obronne i na szarżoodporność. Ponadto jego masa pozwala przebijać się przez różne formacje wroga, wywołując chaos w szeregach przeciwnika. No, czyli chaos w szeregach przeciwnika, czyli jest jakiś standard przy ograch. To jest bardzo ciekawa jednostka, ten sęp. W sumie moglibyśmy troszkę poprzybliżać, bo nawet zapomniałem wam pokazać, jak to gdzieś tam wygląda. No jednostka dosyć, moim zdaniem, ciekawa.
Tutaj mamy przybliżenie właśnie. On jest śmieszny, brak jest. Co będzie śmieszek? Czuję, że to będzie jeden z moich takich ulubieńców. Kolejnego tu mamy właśnie tego, co tutaj omawialiśmy. I przechodzimy tak naprawdę do ptaszka takiego wściekłego. Tutaj wygląda naprawdę fajnie. To tak trochę łyso jak dla mnie, ale tu wygląda naprawdę dobrze. Jeśli już tutaj chodzi o niego, to z takich na pewno ważnych rzeczy będzie to bardzo miękka jednostka, ale bardzo mobilna i będzie wyłapywać wrogów. To jest bardzo przydatne, bo gdyby nie patrzeć na wyłapywanie wrogów, mieliśmy jako tako lwy, no i szczerze powiedziawszy nic więcej. Jednostka latająca będzie dobra właśnie, żeby neutralizować strzelców, neutralizować artylerię, czego nam brakuje, bo lwami jednak musicie po podłodze biegać i tam jest troszkę problem, a tutaj jednostka latająca, no to szczerze powiedziawszy, jak znalazł, tym bardziej, że jak dobrze pamiętam, ogry nie miały żadnej jednostki latającej, no i ogry były trochę takie, bym powiedział, ubogie względem typów jednostek, z tego względu, że mieliśmy same ogry i one się prawie niczym nie różniły, nawet w statystykach specjalnie nie było tutaj większych różnic. Z tych ważnych rzeczy, które tutaj mamy, jeśli chodzi o tą jednostkę Bloodwurtersa, ich specjalnością jest organizacja, doskonalenie się w angażowaniu jednostek rakietowych w walce wręcz, aby neutralizować ich Ponadto posiadają pasywną umiejętność, która zwiększa ich statystyki, im więcej jednostek padnie w pobliżu przyjaznych lub wrogich, więc to nie ma znaczenia, więc w sumie spoko opcja. Wysłać ich na przykład na takie gnoblary, z gnoblarami na przykład na jakieś takie liczne jednostki, mamy fajnego bonusa, więc naprawdę spoko opcja. Przejdźmy do kolejnej jednostki, która będzie, już widzę, że będzie moją ulubioną. Aż mi wyleciało z głowy z wrażenia, jak się nazywa teraz ten taki większy stwór od ogrów. Ale sądzę, że to będzie bardzo podobna jednostka. Plusem jest takim, że z tego co widziałem, będzie jednostka coś tego typu i tam będą dwa ogry z kuszami, będą dodatkowo strzelać, więc ta jednostka może się bardzo fajnie sprawdzać względem właśnie względem potworów, ale jak również właśnie do piechoty, więc to jest fajna opcja. Jeśli chodzi o samą jednostkę, przesiąknięta wiatrami magii stały się żywym ucieleśnieniem zimowego chłodu. Będziemy mieli tutaj miażdżącą siłę, mroźną aurę i zdolność do wyzwalania wybuchowych magicznego lodu. No, wybuchy magicznego lodu brzmi dosyć dobrze. Pamiętajmy, że czary lodu ogólnie są bardzo mocne. Gdy znalazły się pod kontrolą ogrów, stały się potężnymi atutami na polu bitwy. Ich ogromna masa pozwala się przebić przez nawet najtwardsze linie piechoty, podczas gdy dwa właśnie ogry dosiadające ich grzbietów zapewniają wsparcie dystansowe za pomocą ogromnych kurz. To jest moim zdaniem fajna opcja. Ponadto ich dystansowe ataki lodowe służą jako skuteczne osłabienie, spowalniając i osłabiając siły wroga. Zobaczymy, jak będzie z tym osłabieniem, czy to nie będzie tylko spowolnienie, bo jeśli to będzie tylko spowolnienie, to lipa. Ale z drugiej strony jest napisane, że właśnie spowalnienie i osłabienie, więc to będzie naprawdę fajna opcja. Jak ściągną chociaż te 10-15% z jakichś tam statystyk, to moim zdaniem jest wystarczająco. Przejdźmy w takim razie, nie wiem, było chyba pokazane, już się trochę gubię. Jeśli chodzi o Yeti, no szczerze jak ich zobaczyłem, to najpierw tak prychnąłem ze śmiechu. No wyglądają naprawdę śmiesznie. Sama jednostka ma mały opis. Dzikie bestie z najwyższych szczytów górskich. Te stworzenia często dołączają do swoich sojuszniczych ogrów w rajdach, szarżują, czyli będziemy mieć tutaj bardzo fajną opcję szarży. Możliwe, że będzie też jakaś aura, ale zobaczymy jak to będzie w praktyce. Uzbrojeni w dwie bronie, uderzają szybko w walce wręcz, wywołując strach, gdy ich zamrożone ofiary padają przed nimi. Czyli będziemy mieć mrożące ataki, tylko zobaczymy też, czy te ataki będą osłabiać, czy będą tylko spowalniać. Moim zdaniem powinni mieć raczej osłabienie tego przeciwnika niż samo spowolnienie. No ale zobaczymy, co tutaj twórcy nam wymyślą i co będziemy mieli w praktyce. A to są dwie, teraz najciekawsza jednostka, o której no śmiałem się jak zobaczyłem, że będzie coś tego typu, już wcześniej nawet troszkę o tym wiedzieliśmy. Jest to oczywiście dziwaczna grupa wojowników gnoblarów, którzy jadą do bitwy na grzbietach swoich towarzyszy gnoblarów. No troszkę wyglądają jakby w ogóle popili, więc ten nos jeszcze taki cały czerwony wygląda bardzo śmiesznie. No ogólnie mają takie ciało, więc wiadomo, że nie popili. Nie no, pewnie coś popili, ale wyglądają bardzo śmiesznie. Odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu linii bojowych ogrów, służąc jako mięsna tarcza dla cennych jednostek ogrów. No,
zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało. Jako tako nie mają nie wiadomo czego, jakichś tam dużych plusów. Noszą tarcze, które zapewniają przyzwoitą ochronę przed ostrzałem rakietowym. No, zobaczymy. No, ja nie jestem jakiś za specjalnie do nich przekonany. Myślałem, że ta jednostka będzie miała jakąś, powiedzmy, szczególną rolę w tym wszystkim, ale szczerze powiedziawszy, no nie wygląda to jak na razie za ciekawie, jeśli chodzi o te gnoblary. Tu mamy specjalną jakby taką strażę Golfhaga. Ta straż powinna być dosyć mocna, choć mogą być to takie bardziej ogry z trzeciego tieru, coś czuję, jeśli chodzi o statystyki. No ale zobaczymy też za 2 dni, jakie tam są mniej więcej statystyki tych jednostek. Znani są właśnie jako również ogry właśnie Golfhaga. To najemna banda z surowych gór Królestw Ogrów, dowodzona przez niesławnego, wiadomo. No, zobaczymy, jak się będzie ta jednostka sprawdzać. Zyskując premię w walce z mniejszymi jednostkami, mają skuteczność. Ich potężna umiejętność Odds Charge wykorzystuje ich naturalną. No, szczerze powiedziawszy, nie ma tutaj jakby nic powiedziane dodatkowo, że ta jednostka ma jakieś specjalne umiejętności. No, po prostu będzie miała jakieś tam dobre statystyki i szczerze powiedziawszy, tyle. Teraz będziemy omawiali troszkę zmiany względem właśnie tego mięsa i ogólnie tej mechaniki. I tak samo będziemy mówić trochę o technologii, która też się zmieniła i troszkę sądziłem, że się tak zmieni i zobaczymy, jak to jedynie w praktyce będzie względem tam faktycznych tych umiejętności w technologii. Aktualizacja dziedzictwa ogrów. No tutaj zmienia się ogólnie, jeśli chodzi o mięso. Z mięsem, tak jak zawsze mówiłem, był problem. Teraz te problemy troszkę zostaną chyba rozwiązane i będziemy mieć możliwość zaciągania, transferowania do obozów mięsa. Zobaczymy, czy będzie się dawało jakby możliwość transferowania względem właśnie dla naszych armii. Choć pytanie może być tak na tej zasadzie, że będziemy mogli dawać mięso na przykład z armii do obozu z daleka, jakieś tam powiedzmy, im dalej pewnie tym, nie, bo to wydaje mi się, że natychmiastowe, bo nie widzę żadnych jakby określeń, w opisie też nie widziałem określenia jakiś tur, więc będziemy mogli przerzucać po prostu nadwyżkę mięsa i to jest dobre, bo to mięso się faktycznie nie zmarnuje, bo na późniejszym etapie gry, gdy gramy ogrami i tego mięsa w niektórych armiach jest od groma, no i nie jesteśmy w stanie tego jakby zużyć. Mogliby bardziej też rozbudować mechanikę tego jedzenia, co też gdzieś tam widziałem jakieś delikatne opcje, tak jak mamy na przykład u Korna, że możemy za te czaszki kupować, moim zdaniem powinna być jeszcze kolejna jakby technologia dla nich specjalna pod to. Mogłoby być to fajne rozwiązanie i przyniosłoby dużo korzyści. Czy będziemy mieli możliwość właśnie tego transferu mięsa? O tym transferze mięsa jako tako nie ma dużo powiedziane. Jedynie to, że właśnie zauważyli, że tego mięsa, jak już jest późniejszy etap gry, no nie wykorzystuje się, bo jest bardzo jego dużo. Jednostki też już tyle nie pobierają jakby w praktyce i no te mięso się tam naprawdę gdzieś tam pozyskuje. Wprowadziliśmy właśnie również nową funkcję o nazwie głód, która zastępuje wyczerpanie, z którym armia musiałaby się zmierzyć, gdy ich zapas mięsa spadłby do zera. Im więcej mięsa posiada armia, tym więcej umiejętności i masy zyskuje. To jest fajna opcja. Skuteczne łącząc stare zakupy mięsa przed bitwą z efektami paska głodu. Mięso można teraz przenosić między siłami i obozami w celu budowy, wydawać na oferty dla Wielkiej Paszczy lub gromadzić jeszcze więcej dla wzmocnienia swojej armii. No, powiem wam, że to może wyglądać ciekawie, tylko zobaczymy, jak będzie z kosztami i wzmacnianiem faktycznie. Czy też mogło ich nie ponieść i żeby nie było też za drogo. Bo no, jedna rzecz, jak faktycznie, że to jest moim zdaniem dobra opcja, bo te mięso zostanie wykorzystane, więc ta mechanika się naprawdę dużo zmieni na plus. Będziemy mieli jakby większą taką kontrolę nad zarządzaniem tymi jednostkami, obozami, no i ogólnie nad kontrolą ogrów, gdzie, no nie oszukujmy się, ogry były szczerze bezużyteczną frakcją i sądzę, że teraz nawet same ogry będą się dużo gdzieś tam sprzedawały, jeśli chodzi o same DLC-ki. Tutaj mamy właśnie ofertę dla Wielkiej Paszczy i jak sobie zobaczycie, mamy ładne wzmocnienia, bo na przykład bieganie po mapie, mamy również ekonomię, czyli więcej kasy z rajdu, mamy jakieś pasywne umiejętności, magia, właśnie wiatry magii, tak samo wzmocnienie dla naszych wszystkich jednostek. No wygląda to bardzo obiecująco i zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało.
Z tego, co tutaj jest oczywiście opisane, że istniejąca wersja wymaga niewielkiego kosztu mięsa i przedstawiała decyzję tylko raz na 10 tur, co czyniło ją nieco zapomnianą. Teraz włączenie ofiary dla wielkiej paszczy zapewnia pasywny bonus, który zwiększa utrzymanie mięsa zamiast efektu trwającego 10 tur. Te efekty można włączać i wyłączać za pomocą czasu odnowienia, co pozwala na jednocześnie działanie wielu ofiar lub umożliwia graczom wyłączenie ofiary, jeśli utrzymanie mięsa stanie się zbyt trudne. No, powiem wam, że to jest mega dobra opcja, bo tego mięsa można naprawdę na późniejszych etapach gry bardzo dużo ogarniać. Teraz też może się troszkę zmieniać, jakby te wytwarzanie mięsa, może też poprawią jakby większą ilość zdobywania tego mięsa. No i będziemy mogli teraz naprawdę się nieźle przy tym pobawić. Przejdźmy w takim razie do kolejnego tutaj omawiania. Coś, co jest ciekawe, czyli oczywiście obozy ogrów. No, to jest moim zdaniem ciekawe. Co się oczywiście zmienia? Obozy ogrów mogą teraz poruszać się po mapie kampanii, chociaż ruch jest ograniczony i wiąże się z kosztem mięsa, dlatego teraz mięso będzie takim mega priorytetem pewnie. Chociaż zachęca się do strategicznego rozmieszczania obozów, czyli jak dotychczas było, czyli coś, co było lipne. No bo ogrami jako tako, jeśli chcieliście robić jakiś podbój, to bardzo szybko się podbijało te miasta, a ten obóz nie sięgał aż tak daleko. Teraz z takich rzeczy ważnych na pewno, ponadto obozy ogrów nie polegają już na wzroście hordy. Wszystkie budynki wymagają teraz mięsa do budowy, co daje większą elastyczność w ustalaniu priorytetów budynków i zmniejsza liczbę bezczynnych tur oczekiwaniu na wzrost. No to jest to, co ja mówiłem, że rozwój tych obozów był po prostu daremny. I cieszę się, że to bardzo zmienili. Duży plus za to, że obozy będą się poruszać i fajnie, że jednak te mięso będzie wykorzystane naprawdę w wiele sposobów, więc teraz będziemy, przez to, że tam jak widzieliście w zadaniu było można otrzymać aż 900 mięsa, to teraz mięso będzie taką walutą u nich, szczerze powiedziawszy. Z takich ważnych jeszcze oczywiście tutaj rzeczy, obozy mogą następnie wykorzystać to mięso do budowy i ulepszania budynków, uzyskując dostęp do potężniejszych jednostek, a następnie wysyłać ulepszone armie, by zebrać jeszcze więcej mięsa. Władcy obozów ogrów mają teraz drzewa umiejętności, a podczas gdy obozy nie wymagają konserwacji, jednostek nie można wymieniać między obozami a innymi armiami. Jak to oczywiście zmienia styl gry ogrem, chcemy, aby gracze skupili się na plądrowaniu i burzeniu, nie na okupowaniu osad. No, do podboju no zależy kto co lubi, bo to też jest jednak, no każdy lubi coś innego, każdy lubi jakiś inny styl. Ja na przykład lubiłem ogrami mimo wszystko zajmować te miasta, ale teraz też będzie taka możliwość i może będzie dużo wygodniej. Ja osobiście jestem mega ciekawy faktycznie jak to będzie wyglądało. Sądzę jedynie, że Golf Gag będzie bardzo mocny i będzie nim bardzo szybko się mi nudziło, ale zobaczymy, może się akurat tutaj zaskoczę. Z takich ważnych rzeczy jeszcze, jeśli chodzi tutaj, mamy wielkie właśnie imiona. Teraz są ogólnie w dobrej sytuacji, więc wprowadziliśmy tylko drobne zmiany w sposobie ich działania. Rozszerzyli oczywiście funkcje, aby mogli z niej korzystać wszystkie ogry i właśnie lordowie i bohaterowie, ale to już też mówiłem wcześniej, ale nie tylko właśnie legendarnie, jednocześnie sprawiając, że wiele z nich może być aktywnych jednocześnie, czyli to co było gdzieś tam troszkę więcej. Dostosowaliśmy również równowagę efektów każdego imienia i sposób ich zdobywania, gdy jest to potrzebne. A teraz też bardzo ciekawa informacja, czyli przerobienie drzewka technologicznego. Drzewko technologiczne, jak już tutaj zauważycie, bardzo często odkąd weszły Krasnoludy Chaosu są jednak przerabiane w ten sposób, że mamy podzielone specjalnie na przykład na armię, mamy podzielone na obozy, jakieś tam ekonomię. Tutaj właśnie jak sobie zauważycie mamy armię, pewnie plądrowanie, jakieś wzmacnianie jednostek i mamy również hordę. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo dobre rozwiązanie, tylko zobaczymy też jak będzie w umiejętnościach, ale widzę, że tutaj jest też dodane nowe umiejętności dla jakichś Yeti, tu mamy umiejętności dla potworów, z tego co zauważyłem, tych naszych największych, więc to wygląda na pewno dobrze. Tutaj nie będziemy więcej omawiać, jest to na razie po prostu podzielone i też nie masz tak dużo informacji, żeby nie wiadomo co tutaj więcej mówić.
Ścieżka rzeźnika, czyli Skrak Rzeźnik, znany również jako prolog Wielkiej Paszczy, zbieracz krwi i paszcza, która chodzi. Jest postacią silnie związaną właśnie z Wielką Paszczą. Aby ogarnąć to w rozgrywce, wprowadziliśmy funkcję, która przyznaje skalowane bonusy na podstawie liczby aktywnych ofiar dla paszczy. Te bonusy zmniejszają koszty wiatrów magii, obniżają koszty budowy obozów, zwiększają liczbę jeńców pod bitwy i mamy tam dosyć sporo rzeczy właśnie unikalnych dla Skraga. Ten projekt zachęca właśnie graczy do przyjęcia unikalnego stylu gra Skragiem. Ja osobiście Skraga uwielbiam, jest dla mnie naprawdę bardzo interesujący. Szczerze powiedziawszy, jeśli miałbym wybrać czy Skraga, czy Tłuściocha, no Tłuścioch jest dla mnie bardzo nudnym lordem. Sam lord w sobie też jest taki sobie. Miejsce, gdzie zaczyna, z jednej strony zbyt bezpieczne i mało ciekawa ogólnie okolica i wtedy wygląda to dosyć średnio. Moim zdaniem tutaj ulubieńcem to będzie oczywiście Skrak i Golfgak. Tym bardziej, że będą plądrowali Imperium, a wiecie, że ja tam pluję trochę na Imperium. Nie jestem ich oczywiście zwolennikiem. Co tutaj jeszcze możemy w sumie powiedzieć? No podsumowując, na pewno plus duży za poruszanie się obozów, za wykorzystanie mechaniki mięsa. Fajnie, że też jednak ten lord będzie przy Imperium, będzie przy Kislewie. Wygląda to moim zdaniem obiecująco. Drzewko technologiczne to też jest na duży plus, ale największy plus to jest chyba te mięso. Mięso i te obozy i że jednak te mięso będzie wykorzystywane do budowy. Jeśli chodzi o jednostki, no szczerze powiedziawszy Yeti, ptak latający oczywiście, tutaj Thunderdusk wyglądają najciekawiej. Ten lord do kasy jest trochę dla mnie taką zagadką. Zobaczymy, jak będą te statystyki tam wyglądały, te wzmacnianie. Jeśli chodzi o same kontrakty mam nadzieję, że będą tutaj w końcu trochę bardziej wybalansowane, że nie będziemy mieli lecieć na drugi koniec mapy, jak to było wcześniej, żeby cokolwiek dostać, no bo to była straszna głupota. No i powiem szczerze, że trochę mnie martwi, że ten ten legendarny lord będzie bardzo potężny i też jest chyba duża opcja, że on jednak będzie na tym właśnie wielkim zwierzaku. Z tego względu, że jeszcze jak będzie miał regenerację, to on będzie w sumie niepokonany i nawet taki Tamurkan czy taki Korn to będzie dla niego pikuś, bo no z piechotą na pewno sobie poradzi, a z potworami również. Sądzę, że będzie naprawdę przepotężny. Zmiany oceniam naprawdę na bardzo duży plus. Zobaczymy jedynie w praktyce, jak będzie odnośnie tych jednostek i jak będą te przeliczniki wyglądały, ale naprawdę zapowiada się bardzo dobrze. Dajcie znać, co ty myślicie, ale jak dla mnie, no ogry dostaną powiedzmy drugie życie, bo szczerze powiedziawszy dużo osób DLC-ka ogrów nawet nie kupowało, a teraz naprawdę warto. Dzięki za oglądanie i widzimy się tak naprawdę za 2 dni z omówienia tego, co zobaczymy już na takim małym gameplayu z właśnie Total War Warhammer 3 Ogry. Cześć, cześć, cześć!